Witam dzisiaj po południu, coraz bliżej krachu. Zobacz gdzie, to jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić, co się dzieje z Ace Market U po godzinach pracy w biurze, na wakacjach, w różnych innych miejscach, zachęcam do polubienia naszego nowego profilu na Instagramie. Tam na dole w opisie jest do niego bezpośredni link. Zaczynamy! Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy X-Station 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. Coraz bliżej krachu. Zobacz gdzie. Ten materiał będzie rozwinięciem tego sprzed paru dni, kiedy mówiłem o tym, jak ważny jest 23 sierpnia dla rynku gazu ziemnego i okazuje się, że faktycznie mamy tutaj ogromną zmienność. W ostatnich godzinach cena gazu w Europie spadła o około 30-35% w zależności od tego, jak to liczyć, i zatrzymała się ledwo na poziomie 30 euro za megawattogodzinę. I wygląda na to, że jeżeli się okaże, że w kolejnych dniach, w kolejnych godzinach cena spada poniżej tego poziomu 30 euro, to teza i twierdzenie o tym, że mamy krach na cenie gazu, będzie jak najbardziej uzasadnione i w takiej sytuacji prawdopodobnie, moim zdaniem, wzrośnie prawdopodobieństwo, że przekształci się to tak w pierwszej kolejności we wzrost optymizmu, zaufania konsumentów, we wzrost wskaźników PMI i pozwoli znowu myśleć o tym, że ożywienie gospodarcze się pojawi. Zobaczymy, jaka jest wielka czułość zachowania ceny gazu na wskaźniki makroekonomiczne, ale ten dynamiczny spadek, powrót w rejon 30 euro, być może nawet niżej, będzie musiał być dowieziony na koniec miesiąca i utrzymać się także w kolejnych dniach. A dlaczego tak się stało? Ceny gazu spadają, ponieważ wydaje się, że największy australijski zakład eksportujący skroplony gaz ziemny rozwiązał spór pracowniczy, unikając strajków. Umowa co do zasady będzie głosowana przez członków tego związku późnym wieczorem i groźba strajków w Australii, głównym eksporterze LNG, teraz spowodowała w tym miesiącu wzrost ceny kontraktów terminowych o 35%, a teraz spadku bardzo dynamicznego. Biorąc pod uwagę duże zapasy paliwa w Europie i w niektórych częściach Azji, ceny gazu będą prawdopodobnie nadal spadać i utrzymają się na niskich poziomach aż do zimy, kiedy popyt znów zacznie na to paliwo rosnąć. Dlatego też jest prawdopodobne, że będziemy zbliżać się do tych poziomów minimalnych. Ten poziom 30 euro za megawattogodzinę jest teraz kluczowy, jest punktem odniesienia. Cała luka spadkowa także będzie pełnić podobną funkcję jako najbliższy ważny opór. No i coraz bliżej krachu na rynku gazu ta teza jest uzasadniona. I także długoterminową konsekwencją tego, co się dzieje na gazie, są zjawiska inflacyjne w strefie euro. Ten bardzo już sławny wykres pokazujący, jaki jest teraz wpływ zachowania gazu w Europie na inflację w Europie, gdzie powiązanie zachowania ceny gazu z inflacją producencką widać po prostu jak na dłoni. Każdy teraz wzrost był traktowany negatywnie jako wzrost perspektyw co do możliwości zawrócenia tendencji inflacyjnych, nawet deflacyjnych w Europie na rzecz inflacji. No i teraz w sytuacji, kiedy cena gazu znowu spada, to te zjawisko znowu sprzyja tezom o procesach dezinflacyjnych, o tym, że deflacja się pogłębi w strefie euro, w Polsce, że te niskie ceny gazu będą sprzyjały temu, żeby księgować w kolejnych miesiącach znowu odczyty deflacyjne na inflacji producenckiej, a inflacja konsumencka szybciej spadała w kierunku celów inflacyjnych banków centralnych niż chcą optymistyczne prognozy, więc bądźmy optymistami i obserwujmy zachowanie ceny gazu w Europie i zachowanie tego gazu względem ważnego poziomu technicznego 30 euro za megawattogodzinę. Myślę, że przełożenie zachowania ceny gazu na różne parametry makroekonomiczne, przede wszystkim na inflację, na oczekiwania, na wskaźniki zaufania konsumentów biznesu, czyli te słynne wskaźniki PMI, które wczoraj poznaliśmy, które były fatalne. Myślę,
że będą miały potencjał do odbicia, ale jak to faktycznie będzie, poznamy te odczyty dopiero za kilka tygodni. W tym miejscu zachęcam do specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. No i oczywiście najciekawszy materiał, który jest tam podlinkowany, dotyczy tego, jak inwestować na giełdzie. Ten materiał jest podlinkowany tam na dole. Myślę, że warto się z nim zaznajomić, zwłaszcza jeżeli nie mamy aż tak dużej wiedzy, nie mamy aż dużego doświadczenia. Warto się zaznajomić z tymi podstawami, ciekawymi informacjami poświęconymi inwestowaniu na giełdach papierów wartościowych. Te linki są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu. No i teraz zobaczymy, co się wydarzy na giełdach papierów wartościowych. W pierwszej kolejności indeks Standard & Poor's, który zachwycił swoją siłą, ponieważ wczoraj mieliśmy do czynienia z dynamiczną tendencją wzrostową, z przebiciem ważnych oporów. No i teraz pytanie jest, czy ta tendencja zostanie utrzymana. Odpowiedź na to pytanie może być uzależniona od zachowania w pierwszej kolejności amerykańskich obligacji, które wczoraj zaczęły spadać, a na tym następnym wykresie widzimy, jak bardzo teraz zachowanie amerykańskich dziesiątek jest powiązane z tendencjami na indeksie Standard & Poor's. Mówiąc w skrócie, indeksy giełdowe nie lubią, kiedy rentowności rosną nawet w ujęciu nominalnym, a zwłaszcza w realnym. Indeks DAX ma problemy, trudności, żeby się zbliżyć do poziomu 16 000 punktów, ponieważ rynek boi się czegoś cały czas i prawdopodobnie czeka na wydarzenia, które będą miały miejsce w następnych godzinach, czyli przede wszystkim na spotkanie Jackson Hole i tezy, jakie bankierzy centralni, a przede wszystkim prezes Powell będzie mówić o perspektywach co do przyszłości polityki monetarnej. Wydarzenie, które będzie miało jutro miejsce, może dzisiaj sprawić, że sesja po w miarę optymistycznym otwarciu będzie przebiegała w konsolidacji na małej zmienności. A dlaczego optymizm ma miejsce? Ponieważ wczoraj znowu pojawiły się wyniki spółki Nvidia, która doprowadziła do tego, że cena znowu dynamicznie rośnie i przypominają się tutaj zjawiska, które miały miejsce po publikacji wcześniejszych raportów. I taki raport był publikowany 24 maja i wtedy, jak widzimy na wykresie, doprowadził on do dynamicznych wzrostów ceny spółki. I teraz inwestorzy spodziewają się, że taki scenariusz może się powtórzyć, a za spółkami związanymi ze sztuczną inteligencją podąży cały rynek. Dlatego też ten optymizm się pojawił. Czy będzie uzasadniony? Zobaczymy. Rynek naprawdę zwraca uwagę na rynkową stopę procentową. No ale historia z ostatnich tygodni, z ostatnich miesięcy związane ze spółkami związanymi ze sztuczną inteligencją jest ogromna. No i widać, że wczorajsza sesja zanegowała tezę o tym, że rynek chce szybkich spadków, chce nawrotu do tendencji spadkowej. Ewidentnie wczorajsza sesja takie nastawienie zmieniła i sentyment ewidentnie jest także sprzyjający co najmniej zatrzymaniu w oczekiwaniu na to, co się dalej wydarzy. Patrzymy także skrupulatnie na zachowanie amerykańskiego dolara, czyli na euro-dolara, czy poziom 1,09 jest utrzymany, czy też nie, a 1,08 to jest miejsce, gdzie przebiega średnia 200-sesyjna, którą widać na wykresie. Inwestorzy zastanawiają się, czy te wczorajsze odbicie nie było podyktowane właśnie tym, że pojawił się popyt, który broni tą średnią, a jak wiemy, jest to średnia mniej więcej roczna. Część inwestorów naprawdę przywiązuje do tych poziomów wielką wagę, więc my, nawet gdybyśmy się nie zgadzali z analizą techniczną, warto ją jednak śledzić z powodu tego, by wiedzieć, gdzie większość inwestorów składa swoje zlecenia, na które poziomy zwraca uwagę, żeby wiedzieć, co myśli Twój rynkowy przeciwnik w grze giełdowej. Amerykański dolar i rentowności, czyli rynek patrzy także na zachowanie ceny złota i w tym wypadku utrzymywanie nad poziomem $1900 sprzyja jakiejś większej wzrostowej korekcie i do czasu, kiedy amerykański dolar znowu nie zacznie się umacniać, a rentowności nie zaczną rosnąć, to raczej popyt na cenę złota będzie miał przewagę i raczej należy oczekiwać wzrostów ceny
złota. Zachowanie amerykańskiego dolara i rentowności jest teraz po prostu kluczowe, a jako że jutro mamy te wypowiedzi prezesa Powella podczas spotkania Jackson Hole, więc prawdopodobnie myślę, że jest ogromna szansa na to, że dzisiaj niewiele się wydarzy i konsolidacja będzie miała miejsce na wielu rynkach w oczekiwaniu na to, co się wydarzy podczas ostatniej sesji w tym tygodniu. Lekki optymizm widać na Bitcoinie, ale jakichś dużych fajerwerków także tutaj nie ma. Obawiam się, że rynek może utkwić na kolejnych poziomach konsolidacji i wkrótce zmienność znowu może zacząć zamierać. I na koniec polskie aktywa. Dzisiaj poznaliśmy ciekawe dane dotyczące rynku pracy w Polsce. Jak widzimy, stopa bezrobocia nie chce rosnąć, jest cały czas bardzo niska, poziom 5% oznacza, że absolutnie nie można mówić o tym, że recesja w polskiej gospodarce ma faktyczny wymiar odzwierciedlający się pogorszeniem sytuacji na rynku pracy. Nic takiego tutaj nie widać. Potencjalna recesja jest tylko wynikiem, jest efektem statystycznym, a nie ma szerokiego oddźwięku, odzwierciedlenia w zachowaniu gospodarki. Rynek pracy potwierdza dobrą kondycję polskiej gospodarki. Stopa bezrobocia jest najniższa od początku lat 90. Wykres to jednoznacznie pokazuje, ale przede wszystkim, co jest istotne, mamy rekordową ilość pracujących w polskiej gospodarce. No i to, że ta ilość pracujących cały czas rośnie, stwarza bardzo dobre podstawy ku temu, żeby ożywienie gospodarcze, które mam nadzieję się pojawi wkrótce w polskiej gospodarce, napędzane wzrostem realnej konsumpcji, będzie miało dynamikę mocniejszą niż rynek teraz zakłada. I co jest także dla nas bardzo istotne, perspektywy dotyczące polskiej gospodarki są wzmacniane zaufaniem konsumentów i dzisiaj te dane także to pokazują. Dołek, taki maksymalny pesymizm polskich konsumentów miał miejsce w czwartym kwartale w poprzednim roku, a teraz systematycznie rośnie i myślę, że wkrótce będziemy na poziomach zbliżonych do szczytu cyklu koniunkturalnego w 2021 roku. Dlatego też ta trajektoria myślę, że będzie zachowana, którą widzimy tutaj na wykresie. A polskie aktywa generalnie nie reagują. Złoty jest cały czas na tych samych mniej więcej poziomach co w ostatnich dniach. Polskie obligacje są jednak kupowane, rentowność znowu spada. Z ciekawostek warto zwrócić uwagę, że dzisiaj pojawił się niezwykle interesujący artykuł na Bloombergu, który docenia działania Narodowego Banku Polskiego, prezesa Adama Glapińskiego w działalności skupu złota i powiększaniu rezerw Narodowego Banku Polskiego o złoto. Widzimy tutaj, jak na przestrzeni ostatnich lat zwiększał się udział złota w rezerwach Narodowego Banku Polskiego, a w lipcu Narodowy Bank Polski kupił kolejne 20 ton złota, a ilość rezerw złota w skarbcach Narodowego Banku Polskiego wynosi już 300 ton, dlatego też powiększenie udziału złota w rezerwach sprawia, że w artykule widzimy nawiązania do tezy o tym, że jest to działanie sprzyjające stabilizacji systemu finansowego w naszym kraju. No i myślę, że ten wykres bardzo ładnie to wszystko pokazuje. Giełdy papierów wartościowych, jak widzimy w ostatnich tygodniach, generalnie zaczęły spadać na fali umocnienia amerykańskiego dolara. Natomiast od samego początku tego roku raczej widzimy tutaj konsolidację. Na razie nie widać nic nowego, natomiast jesteśmy blisko wsparć i będziemy obserwować, patrzeć, czy te wsparcia się obronią. Jest ogromny wpływ rynku chińskiego na ten wskaźnik, dlatego też on jakby tak niezbyt korelował z tym, co się dzieje na indeksie WIG20, który co prawda próbuje odbić od poziomu 2000 punktów, ale na razie dzisiejsza sesja nie daje jakiejś wielkiej przewagi popytu na ryzyko. Zobaczymy, co się dalej wydarzy, ale utrzymanie nad poziomem 2000 punktów cały czas jest bardzo korzystne i sprzyja popytowi na ryzyko, ponieważ sprawia, że w średnioterminowej perspektywie ten cały spadek, który ma miejsce już od miesiąca, wygląda na ruch powrotny do najbliższego wsparcia całej strefy 1975-2000 punktów. No i do czasu przełamania tego poziomu 1975 właśnie tak należy go traktować. Zobaczymy,
jakie będą dalsze losy indeksów na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Przed nami bardzo interesujący wrzesień. Jak wiecie, drodzy Państwo, jest to statystycznie najgorszy miesiąc podczas całego kalendarzowego roku dla indeksów giełdowych. No i pytanie, czy czasem rynek już nie zaczął dyskontować, że tym razem tak też może być na całym świecie. W tym miejscu jeszcze raz zachęcam do tych specjalnych materiałów edukacyjnych podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. Teraz bardzo ciekawy materiał, jak inwestować na giełdzie, specjalny poradnik dla tych początkujących i nieco bardziej zaawansowanych inwestorów. Podlinkowane one są wszystkie tam na dole w opisie i w komentarzu. Zachęcam, żeby się z nimi zapoznawać. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, stopy zwrotu. Cześć!